Cześć, witam na swoim kanale. Przy okazji właśnie ostatniej wojny na Ukrainie coraz częściej słyszymy o tak zwanym pojęciu siły wyższej. Czym jest ta właśnie siła wyższa i jak ona właśnie wpływa na realizację zobowiązań umownych, na realizację umów? Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali. No słuchajcie, z siłą wyższą mamy tutaj zarówno do czynienia, jak nagle w pewnym momencie nie mamy dostaw towarów czy surowców właśnie ze wschodu, albo gdy się nagle okazuje, że nie możemy zrealizować umowy, bo u naszego na przykład wykonawcy albo na naszej przedsiębiorstwie, naszej firmie nagle wyparowało 30% stanu załogowego, bo jest to związane z tym, że na przykład pojechali tam do siebie sprowadzić swoje rodziny, albo pojechali po prostu walczyć na wojnie. Czym jest siła wyższa? Jeżeli chodzi o takie polskie realia, polskie instytucje, taka instytucja, coś takiego nie zostało do tej pory zdefiniowane. No i pomimo tego, że nie ma takiej definicji siły wyższej jako takiej, no to w obrocie gospodarczym, w obrocie prawnym z tym pojęciem możemy jak najbardziej się spotykać, bo zostało to w jakiś sposób zdefiniowane, a chociażby to za sprawą tak zwanej zasady swobody umów. No i tutaj zazwyczaj też nie ma wątpliwości, że wojna jest przypadkiem właśnie siły wyższej. To, co obecnie się dzieje na Ukrainie, to niewątpliwie podpada pod takie zdarzenie, a właśnie mam tutaj do czynienia ze zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym lub prawie niemożliwym do przewidzenia, no i którego skutkiem nie można zapobiec, jeżeli właśnie tutaj mówimy o strony tej danej umowy. Że zarówno my, jak i nasz kontrahent nie mógł zapobiec chociażby tej wojnie na Ukrainie. Natomiast obok siły wyższej mamy także taką już instytucję już zdefiniowaną w kodeksie cywilnym, tak zwaną nadzwyczajną zmianę okoliczności. Rebus sic stantibus. To jest określone w artykule 357 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli z powodów nadzwyczajnych zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby to jednej ze stron rażącą stratą, czego strony w chwili zawierania umowy nie mogły przewidzieć, sąd może po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego oznaczyć sposób wykonywania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. To jest właśnie taka klauzula rebus sic stantibus, czyli taka nadzwyczajna zmiana okoliczności. Tutaj mówimy o czynnikach społecznych, politycznych, gospodarczych itd. Natomiast czy wojna jest właśnie taką siłą wyższą tylko jedynie na terenie walk, tylko jedynie właśnie na terenie Ukrainy, tylko tam, gdzie walki się toczą, czy na terytorium całej Ukrainy, czy to roztacza się również na pozostały, powiedzmy, ten obszar? Właśnie, aby zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako siła wyższa, musi ono wpływać na realizację umowy. Nie ma właśnie przy tym znaczenia, gdzie ono występuje. Równie dobrze to może być na drugim końcu świata. Chociażby na przykład taka katastrofa naturalna. Ja swojego czasu kiedyś właśnie, jak jeszcze studiowałem dodatkowo prawo amerykańskie, dostałem kiedyś właśnie od organizatorów tego naszego szkolenia jakiegoś takiego maila. Szanowni studenci, z powodu wybuchu wulkanu zajęcia w najbliższy weekend są odwołane. To akurat to była siła wyższa. Spowodowanych właśnie taką katastrofą naturalną, czynnikami naturalnymi, czyli wybuchem wulkanu. No jak wiadomo, wtedy generalnie nie mogliśmy przewidzieć, że akurat wtedy wybuchnie ten wulkan, nie mogliśmy zapobiec skutkom wybuchu tego wulkanu, no i to był czynnik niewątpliwie zewnętrzny. Samoloty generalnie wtedy też pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą nie latały. Natomiast wracając do siły wyższej, jeżeli trwa wojna na Ukrainie, to może ona być właśnie siłą wyższą w Polsce, jeżeli ona zaburza realizację polskiej umowy. Przykładowa, jeżeli druga strona umowy doznaje właśnie przeszkód polegających właśnie na nagłym odpływie siły roboczej, bo wszyscy pracownicy na przykład pojechali tam do siebie sprowadzić rodziny albo pojechali na przykład walczyć na wojnie, nagłym zwiększeniu kosztów paliwa, no teraz już mamy pomiędzy 7 a 8 zł, a także innych kluczowych surowców, nagłym niedostatku, przerwami w łańcuchu dostaw towarów, co jest właśnie spowodowane właśnie trwającą sytuacją na Ukrainie. Właśnie wtedy możemy powołać się na taką klauzulę siły wyższej. Siła wyższa, która jest spowodowana wojną na Ukrainie, może dotykać wykonawców realizujących kontrakty w Polsce, ale także na terytoriach innych państw, jeżeli właśnie stamtąd pochodzą te dostawy, albo właśnie tam są realizowane takie elementy zamówienia. Jeżeli właśnie z powodów restrykcji, sankcji nałożonych na Rosję nie da się obecnie zrealizować dostaw, to właśnie taka sytuacja jest siłą wyższą i wynika ona z wojny. Kiedy występuje siła wyższa? Siła wyższa występuje wówczas, gdy rozpoczął się wpływ danego zdarzenia na realizację
danej naszej umowy. To akurat to stwierdzenie ma o tyle ważne i istotne, bo często w tych naszych kontraktach, w tych naszych umowach jest taka klauzula, która właśnie dotyczy powiadomienia drugą stronę o okolicznościach związanych z wystąpieniem siły wyższej, które właśnie często mówią nawet o możliwości pozbawienia się prawa powołania na siłę wyższą, jeżeli powiadomienie nie zostanie złożone w terminie. Natomiast czasami takie akurat też postanowienia należy oceniać pod kątem zgodności z prawem, z artykułu 58 Kodeksu Cywilnego, gdyż takie postanowienie może być po prostu nieważne. No i też najważniejsze pytanie, po co w ogóle mamy powoływać się na taką siłę wyższą? To jest akurat najczęściej wtedy, gdy na przykład w umowach przewidziano zasady odpowiedzialności, na przykład kary umowne za nieterminową realizację umowy. W ogóle po co w ogóle musimy się powołać na taką siłę wyższą? To ma znaczenie zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy na przykład w umowach przewidziano na przykład kary umowne za nieterminową realizację umowy, czy właśnie za niewykonanie jakiegoś zobowiązania. To właśnie taka druga strona umowy, która właśnie doznała takiego uszczerbku wskutek takiej wystąpienia, takiej siły wyższej, mogłaby się na taką klauzulę powołać i właśnie mógłby wywodzić stąd brak swojej winy. Także należy pamiętać, że jeżeli nawet nie ma w takiej umowie klauzuli siły wyższej, no to mamy ogólne zasady Kodeksu Cywilnego, w szczególności artykuł 471 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jeżeli właśnie dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za których dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, czyli przykładowo właśnie taką siłę wyższą, więc można powołać się na wystąpienie tej siły wyższej właśnie nawet gdy ona nie została wprost wpisana do tej umowy, gdy nie jest w tym kontrakcie, ale wtedy oczywiście, gdy mam to na papierze, zawsze nam łatwiej pewne te okoliczności przepchnąć. Po części z taką siłą wyższą możemy mieć także do czynienia w przypadku na przykład bojkotu,